Witajcie! Dziś zabieramy Was na jednodniową wycieczkę z Krakowa do Wieliczki. Przygotowaliśmy gotowy plan, który możecie bez problemu włączyć do swojej podróży. Wieliczka leży bardzo blisko Krakowa, niecałe 16 km. Z Krakowa Głównego do stacji Wieliczka Rynek Kopalnia dojedziecie w około 25 minut. To ta sama linia szybkiej kolei aglomeracyjnej, która kursuje także z lotniska Kraków-Balice. Więc z lotniska do Wieliczki dotrzecie również tą samą kolejką w niecałe 45 minut. Najważniejszym punktem dnia będzie kopalnia soli Wieliczka, miejsce o wielowiekowej historii, w którym przez stulecia wydobywano sól, a dziś można zwiedzać niezwykłe podziemne korytarze. Pokażemy Wam, jak dojechać, gdzie dokładnie wejść, na co zwrócić uwagę i jak zaplanować dzień tak, by oprócz kopalni zobaczyć też Wieliczkę nad ziemią. Dorzuciliśmy też kilka punktów ekstra, na wypadek, gdybyście chcieli zostać w Wieliczce na drugi dzień. Jeśli lubicie praktyczne trasy krok po kroku, zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie znać w komentarzu, czy byliście już w Wieliczce. Zaczynamy więc w Krakowie i jedziemy do Wieliczki. Wieliczka to miasto, które wyrosło wokół soli. Najpierw ważono ją z solanki, a kiedy w XIII wieku natrafiono na sól kamienną, wszystko zaczęło się tu szybko rozwijać. Pod koniec XIII wieku Wieliczka została lokowana jako miasto. W 1289 roku książę Henryk IV Probus wydał dokument zezwalający na jej założenie. A w 1290 roku Przemysł II nadał Wieliczce prawa miejskie. Od tamtej pory sól była tu dosłownie fundamentem życia i bogactwa. Kopalnia i żupa należały do najważniejszych przedsięwzięć w tej części Polski, a Wieliczka rosła razem z nimi. Nasz spacer zaczynamy od tężni solankowej w Parku Świętej Kingi. To miejsce jest świetne na spokojny początek dnia, zanim pójdziemy do kopalni. Jesteśmy nadal nad ziemią, ale sól już na nas korzystnie wpływa. Tężnia stoi na terenie kopalni, w Parku Świętej Kingi, dosłownie kilka kroków od strefy wejściowej do zwiedzania. W środku jest konstrukcja wypełniona tarniną, po której spływa solanka. I właśnie dzięki temu w powietrzu unosi się delikatna solna mgiełka, trochę jak nad morzem. Można tu po prostu usiąść, pochodzić, pooddychać i dać sobie chwilę oddechu po podróży. Fajne jest też to, że tężnie to nie tylko inhalacje. Możecie wejść na mury i wieżę widokową. Jest wysoka na ponad 20 metrów. Z góry zobaczycie park i okolicę. A przy okazji podejrzycie, jak wygląda cały obiekt. Jeśli macie czas, warto tu spędzić co najmniej 30 minut. To czas, który jest polecany, aby faktycznie poczuć efekt solnej bryzy. A teraz idziemy dosłownie kilka minut dalej, w stronę szybu Daniłowicza, czyli głównego wejścia na trasę turystyczną. Po drodze widać, jak bardzo to wszystko jest blisko siebie. Park, tężnie i wejście do kopalni tworzą właściwie jedną strefę spacerową. Ten krótki odcinek jest też super ciekawy, bo mija się tu sporo starych górniczych maszyn.
a nawet zabytkowe wagony pociągu, które od razu robią klimat i przypominają, że to miejsce przez wieki było prawdziwym zakładem pracy, a nie tylko atrakcją turystyczną. Szyb Daniłowicza jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych bram do kopalni soli Wieliczka i dziś głównym wejściem na trasę turystyczną. Dawniej służył do transportowania soli na powierzchnię, a także sprawnej komunikacji i wentylowaniu podziemia. Historia szybu Daniłowicza sięga 1635 roku. Był wtedy jednym z 8 nowych szybów, którymi intensywnie wydobywano sól. Z czasów od końca XVIII wieku zaczęły zjeżdżać tędy również coraz większe grupy zwiedzających. Szyb zawdzięcza nazwę Janowi Mikołajowi Daniłowiczowi, żupnikowi dzierżawcy i zarządcy kopalni w latach 1640–42. W 1887 roku przemianowano go na szyb arcyksięcia Rudolfa, a do nazwy Daniłowicza powrócono w 1918 roku. W XIX wieku kopalnia zakończyła działalność produkcyjną, ale z szybu wciąż korzystano i od tego czasu pełni on przede wszystkim funkcję komunikacyjną, obsługując ruch turystyczny. Dziś w ramach zwiedzania zjeżdża się maksymalnie do około 135 metrów. To poziom trasy turystycznej. Ale sam szyb łączy powierzchnię także z poziomem 6 na głębokości około 243 metrów. Nadszybie jest w całości dostosowane do obsługi ruchu turystycznego. Mieszczą się tu kasy biletowe, poczekalnia, kawiarnia, sklep z pamiątkami. Tu zaczyna się poznawanie podziemnej Wieliczki. Sama trasa pod ziemią trwa zwykle około 2–3 godziny, a schodzi się na głębokość mniej więcej od 64 do 135 metrów. Temperatura jest stała, około 17 stopni Celsjusza, więc nawet latem przydaje się coś cieplejszego. A pod ziemią czekają te najbardziej znane rzeczy. Wykute w soli komory, kaplica świętej Kingi, podziemne jeziora i solne rzeźby. Czyli to, z czego Wieliczka słynie na cały świat. A jak już zakończymy zwiedzanie, to przyda się informacja praktyczna. Choć na górę również wyjeżdżamy windą, to w zależności od organizacji danego dnia możemy wyjechać szybem Daniłowicza albo szybem Regis. A więc całkiem możliwe jest, że wyjdziemy w innym miejscu niż weszliśmy. Dobrze to uwzględnić, zwłaszcza jeśli zostawiacie auto albo macie umówione spotkanie w konkretnym punkcie. My będziemy kontynuować nasz spacer dalej od szybu Regis i wychodzimy praktycznie w samym centrum Wieliczki, przy ulicy Kościuszki 9. Nazwa Regis nie jest przypadkowa. Ten szyb ma królewską historię. Według Muzeum Żub Krakowskich powstał na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. Działa do dziś i można nim zjechać pod ziemię na głębokość około 127 metrów. To także wejście na trasę górniczą, czyli bardziej zadaniową wersję zwiedzania. Ale my dziś zostajemy na powierzchni i idziemy dalej naszym planem. Po wyjściu z kopalni i przy placu Kościuszki możecie zrobić sobie chwilkę przerwy w okolicach Sukiennic Wielickich. To zabytkowy handlowy budynek, który istniał już przed 1835 rokiem, a z czasem zyskał swoją najbardziej charakterystyczną cechę – podcienia arkadowe, dzięki którym kojarzy się z krakowskimi sukiennicami. I właśnie dlatego przyjęła się ta nazwa. My jednak ruszamy dalej, do kolejnego punktu dnia, bo czeka już na nas Zamek Żupny. I to miejsce jest absolutnie kluczowe w historii Wieliczki.
Zamek był centralą żub krakowskich, czyli zarządem całego solnego przedsiębiorstwa. Stąd przez wieki nadzorowano kopalnie w Wieliczce i Bochni, a zamek pełnił rolę siedziby zarządu aż do stycznia 1945 roku. Dzisiaj działa tu muzeum, a jedna z niezwykłych znanych rzeczy, które można tu zobaczyć, to kolekcja solniczek, których jest ponad 1000 i które zalicza się do najcenniejszych na świecie. Na dziedzińcu zobaczycie też coś wyjątkowego. Szyb poszukiwawczy z połowy XIII wieku. Według muzeum to najstarszy szyb górniczy w Wieliczce, a nawet najstarszy tego typu szyb w Polsce. To jeszcze czasy, kiedy dopiero szukano drogi do soli. Nie znamy jego rzeczywistej głębokości, a wszystko wskazuje na to, że zakończono drążenie zanim dotarto do złoża. W trakcie badań znaleziono w jego wypełnisku m.in. ceramikę, drewniane kołki, osełki, żelazne haki, fragmenty drewnianej misy, a nawet liny z łyka lipowego, sygnalizacyjną i transportową. A obok zobaczycie średniowieczną basztę. I to jest ciekawostka sama w sobie, bo z 19 baszt obronnych, które wzniesiono w Wieliczce w czasach króla Kazimierza Wielkiego, do naszych czasów przetrwała tylko ta jedna. Zbudowana jest z kamienia łamanego, ma 2 kondygnacje i piwnice, które schodzą od dziedzińca zamku aż do poziomu dzisiejszych wielickich plant. Kiedy baszta z czasem utraciła swoje znaczenie obronne, zaczęła pełnić zupełnie inne funkcje. Od 1661 roku była mieszkaniem kapelana żupnego. W XVIII wieku w jej piwnicy działało więzienie, a później, już w czasach austriackich, wieża służyła jako magazyn salinarny, czyli zaplecze związane z solą i funkcjonowaniem żupy. I to świetnie pokazuje, jak w Wieliczce wszystko przez wieki kręciło się wokół soli. Nawet budynki, które kiedyś miały bronić miasta, z czasem zaczęły pracować dla białego złota. I jeszcze oczywiście praktycznie, w sezonie letnim na wieżę zwykle można wejść. A z ganku i okien rozciąga się naprawdę ciekawy widok na dziedziniec zamku żupnego, więc to świetne miejsce na spojrzenie z góry. I właśnie tutaj, w pobliżu murów zamkowych, stoi okazały neogotycki budynek zwany Sztygarówką. Powstał w latach 1897–99 i od początku był związany z kopalnią oraz solą. Budowano go z myślą o działającej w Wieliczce od 1861 roku szkole górniczej i o zalążkach przyszłego muzeum związanego z żupą i gospodarką solną. Szkoła zajmowała pomieszczenia na parterze, a jej zadaniem było kształcenie średniej kadry technicznej, ludzi, którzy mieli obsługiwać i rozwijać nowoczesne górnictwo. Co ciekawe, pierwszymi uczniami byli często robotnicy kopalń, głównie solnych, z niemal całego obszaru monarchii habsburskiej. Czyli Wieliczka była wtedy ważnym punktem na mapie górniczej edukacji. W czasie okupacji, gdy przejęli go Niemcy, organizowano tu m.in. kasyno i szpital, a dziś Sztygarówka ma zupełnie inną funkcję. Mieści się tu szkoła muzyczna 2. stopnia. I jeszcze jedna ciekawostka. Dosłownie obok, po przeciwnej stronie ulicy, stoi niewielki dawny dom salinarny.
Od 1897 roku mieszkał tu i przyjmował pacjentów tzw. fizyk salinarny, czyli lekarz kopalniany, Stanisław Steiner. W czasach austriackich był on kolejnym lekarzem sprawującym bezpłatną opiekę medyczną nad chorymi górnikami. Idąc dalej, mijamy Magistrat. To najważniejszy budynek dawnego rynku dolnego. Dziś to siedziba władz miasta, ale miejsce ma dużo starszą historię niż sugeruje fasada. Magistrat stoi dokładnie tam, gdzie w średniowieczu działał szpital i kościół Świętego Ducha, ufundowany z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. W Wieliczce nie był to szpital w dzisiejszym rozumieniu. Początkowo działał raczej jako przytułek dla najbiedniejszych i tych, którzy ucierpieli przy pracy w kopalni, szczególnie dla tragarzy solnych. Sam budynek w obecnej formie ma charakter neogotycki, z dobudowanym klasycystycznym odwachem, czyli dawną siedzibą Straży Miejskiej, a w XIX wieku działał tu nawet teatr miejski. Idziemy dalej i po drodze mijamy pomnik odrodzenia Polski. A za nim przestrzeń od razu się otwiera i wchodzimy na planty wielickie. Planty powstały na miejscu dawnych umocnień i terenów przy murach. Dziś są takim zielonym łącznikiem między centrum Wieliczki a kolejnymi punktami naszej trasy. Mijając zamek Żupny po prawej stronie, wspinamy się lekko ulicą Zamkową do Wielickiej Fary, czyli najważniejszej świątyni w mieście, kościoła Świętego Klemensa. Wieliczka przez wieki żyła solą i ten kościół też jest częścią tej historii. To świątynia pod wezwaniem Świętego Klemensa, papieża i męczennika, który w tradycji jest uznawany za pierwszego patrona górników. Dzisiejsza świątynia ma ponad 200 lat i powstała na miejscu dużo starszego kościoła, najpierw romańskiego, potem gotyckiego. A obecny budynek wzniesiono na dawnych fundamentach na początku XIX wieku w stylistyce tzw. baroku józefińskiego. W środku zobaczycie kilka zabytkowych ołtarzy oraz sporo dawnej sztuki sakralnej. Nie bez powodu wielicka parafia związana z miastem górników i żupy solnej należała kiedyś do najbogatszych. Najstarszym zachowanym fragmentem kościoła jest kaplica Morsztynów z XVII wieku. To właśnie ona przypomina, że zanim powstała obecna świątynia, istniały tu wcześniejsze budowle i kolejne epoki zostawiły po sobie ślad. Zwróćcie także uwagę na wolno stojącą dzwonnicę przy kościele. To jeden z najbardziej charakterystycznych detali tego miejsca. Jest murowana i co ciekawe, została ufundowana przez króla Jana III Sobieskiego, a sfinansowano ją z dochodów żupnych, czyli pieniędzy, które miasto i kopalnia zarabiały na soli. Budowę zorganizował i opłacił ówczesny żupnik Wawrzyniec Wodzicki, zaufany doradca królewski i uczestnik odsieczy wiedeńskiej z 1683 roku. To teraz kierunek Rynek Główny. W Wieliczce mówi się też Rynek Górny, czyli po prostu główny rynek miasta. Ten rynek wytyczono po lokacji miasta w 1290 roku i od początku był miejscem handlu i miejskiego życia. Ma kształt prawie idealnego kwadratu, około 74,5 na 74,5 metra, a z każdego narożnika odchodzą po dwie ulice, co świetnie widać, kiedy staniemy na środku i rozejrzymy się dookoła. Wieliczka długo miała głównie drewnianą zabudowę i rynek mocno ucierpiał w wielkim pożarze w 1877 roku.
Dlatego to, co widzimy dziś, w dużej mierze jest już późniejsze. I tu też znowu wraca temat soli. Na płycie rynku stoją 4 postacie górników solnych, ustawione tak, żeby wyglądało, jakby wychodzili spod ziemi. 4 postacie górników stanęły tu 11 sierpnia 2011 roku. To brązowe odlewy, a projekt cyklu przypisuje się Markowi Maślańcowi. Rynek górny to miejsce, gdzie przez wieki koncentrowało się życie miasta. To właśnie na takich rynkach ogłaszano ważne decyzje i zarządzenia, a ludzie przychodzili tu po informacje, tak samo jak po zakupy. Ma też jednak bardzo trudny rozdział swojej historii. 27 sierpnia 1942 roku niemiecki okupant wydał rozkazy dotyczące ludności żydowskiej z Wieliczki i okolic. Ludzi wcześniej zgromadzonych w mieście skierowano na łąkę w pobliskich Bogucicach, a wydarzenia te stały się początkiem tragicznej eksterminacji miejscowej społeczności. Dziś na rynku górnym, na ścianie jednej z kamienic przy aptece, znajduje się tablica przypominająca o tamtych wydarzeniach. Jeśli macie w planie dłuższy spacer, to z rynku głównego warto jeszcze podejść do jednego z najbardziej urokliwych miejsc w Wieliczce, do drewnianego kościoła świętego Sebastiana. To już kawałek na spokojnie i trochę pod górę, ale naprawdę jest po co iść. Kościółek jest modrzewiowy, a jego budowę rozpoczęto w 1581 roku. Z historią miejsca łączy się też wątek zarazy w XVI wieku i fundacji wotywnej. A ważną postacią jest Sebastian Lubomirski, żupnik krakowski związany z żupą i solą, który dokończył budowę. Sam kościół stoi malowniczo na zboczu wzgórza, wśród starych drzew i ma w sobie coś bardzo małopolskiego, skromnego, drewnianego, a jednocześnie wyjątkowego. W środku czeka jeszcze jedna perełka – polichromie Włodzimierza Tetmajera, wykonane na początku XX wieku. Niestety trafienie na otwarty kościół bywa trudne, więc wciśnięcie go w plan dnia jest pewnym wyzwaniem. Najlepiej traktować to jako bonus, kiedy akurat się uda. Ale jeśli tylko będzie otwarty i zajrzycie do środka, to nie pożałujecie. A my wracamy w stronę placu Kościuszki, spokojnym spacerem przez centrum, dokładnie tam, gdzie po zwiedzeniu kopalni wychodziliśmy szybem Regis. I zanim ruszymy dalej, mamy jeszcze jeden bonus. Pałac Konopków jest dosłownie niedaleko. To późno-barokowa rezydencja z lat 80. XVIII wieku, zbudowana przez braci Jana i Piotra Konopków. I tu znów wraca temat soli. Jego historia jest związana z solnym zapleczem miasta. Po śmierci Jana Konopki budynek sprzedano wyższemu urzędowi salinarnemu, a pałac zaczął służyć jako miejsce związane z administracją i mieszkaniami urzędników salinarnych. Dlatego bywa nazywany także pałacem, domem salinarnym. Warto podejść choćby na chwilę, bo pałac stoi na wysokim tarasie, prowadzą do niego szerokie schody, a całość wygląda bardzo reprezentacyjnie. Dziś mieści się tu oddziałowe archiwum IPN, czyli to raczej budynek instytucji, nietypowe muzeum do swobodnego zwiedzania, ale jako punkt spaceru i piękna architektura z zewnątrz sprawdza się świetnie. Możemy teraz wrócić do naszego planu podstawowego i traktem solnym udać się w kierunku dworca, żeby domknąć wycieczkę wygodnym powrotem do Krakowa. Albo też dołączyć jeszcze 2 lekko oddalone bonusy, jeśli macie trochę więcej czasu. Pierwszy bonus jest trochę mniej oczywisty, bo to cmentarz komunalny. Wtedy jeszcze poza miastem, na gruntach dawnego szpitala Świętego Ducha.
Założono go decyzją władz austriackich, które zakazały chowania zmarłych przy kościołach. To właśnie tutaj spoczęło wiele osób zasłużonych dla Wieliczki i kopalni. Na terenie cmentarza znajduje się kwatera wojenna nr 381, bardzo charakterystyczna i łatwa do rozpoznania dzięki monumentalnemu murowi oraz pomnikowi w formie ołtarza z napisem Pro Patria Mortius. Całość zaprojektował Hans Mayer i jest to jeden z zachodnio-galicyjskich cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej. Ale Wieliczka to nie tylko wojenne karty historii. Ten cmentarz bywa nazywany także nekropolią górniczą. Od ponad 200 lat spoczywa tu wielu górników i osób związanych z kopalnią soli Wieliczka. Są tu też pomniki tworzone przez górników rzeźbiarzy. Na cmentarzu znajdziecie m.in. grób górnika Zygmunta Gawrona. Jego nagrobek wyrzeźbił w 1936 roku Antoni Wyrodek, a fundatorem była kopalnia. I mamy jeszcze drugi bonus. Jeśli po rynku i centrum macie jeszcze chwilę, warto podejść do klasztoru i kościoła pod wezwaniem stygmatów świętego Franciszka z Asyżu. To barokowy zespół franciszkański. Kościół wzniesiono w latach 1624-26, a fundatorem był król Zygmunt III Waza. I tu mamy mocny wielicki wątek. Na budowę przeznaczono znaczne sumy z dochodów miejscowej kopalni soli, więc nawet ten klasztor w pewnym sensie powstał dzięki soli. Sam murowany klasztor dobudowano w połowie XVII wieku, a później miejsce przeszło też trudne chwile. W 1718 roku kościół i zabudowania spłonęły, ale odbudowano je już w 1721 roku. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVIII wieku. W kościele znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W lokalnej tradycji opiece Matki Bożej Łaskawej przypisuje się też ocalenie Wieliczki w czasie II wojny światowej. W ogrodzie klasztornym wznosi się zbudowana w 2000 roku wielicka porcjunkula. Wierna kopia XIII-wiecznej kaplicy położonej w pobliżu Asyżu, związanej z działalnością świętego Franciszka. I tak kończymy nasz dzisiejszy spacer po Wieliczce. Od tężni i kopalni przez centrum, zamek, pałac, zabytkowe kościoły i z powrotem na dworzec. Jeśli będziecie planować taki jednodniowy wypad z Krakowa, to mamy nadzieję, że ten plan ułatwi Wam logistykę i pomoże zobaczyć nie tylko podziemia, ale też samo miasto, które od wieków żyje solą. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli film okazał się pomocny, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, czy byliście już w Wieliczce? A my wracamy na dworzec i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!